Hej, pamiętasz może taki serial o Scooby-Doo, gdzie Scooby-Doo był małym szczeniakiem? Tak samo jego cała ekipa też była małymi dziećmi. Jeśli tak, to pewnie kilkanaście lat temu oglądałeś taki serial jak Szczeniak zwany Scooby-Doo. Więc jeśli oglądałeś ten serial, to zachęcam do obejrzenia tego filmu, aby sobie powspominać. A jeśli nigdy nie słyszałeś o takim Scooby-Doo, to zachęcam do obejrzenia całego tego filmiku, aby poznać tą ciekawą historię. Cześć, ja jestem Tomes, a dzisiaj przedstawię wam, czym jest szczeniak zwany Scooby-Doo. Na wstępie chciałbym poprosić was o zostawienie łapeczki w górę tam na dole oraz subika, jakiegoś fajnego komentarza, na przykład o treści szczeniak, a wtedy przypnę wam serduszko. Oraz wpadaj na skrót filmu Scooby-Doo z 2002 roku, w którym skracam całą fabułę filmu w 8 minut. A teraz już bez przedłużania zaczynajmy. Szczeniak zwany Scooby-Doo był powrotem do oryginalnej konwencji serialu o Scoobym. Jednak w odświeżonej wersji, która przedstawiała wszystkich jako dzieciaki. Serial ten posiadał już znane schematy z seriali o Scoobym, tylko przedstawiał je w bardziej zabawny, karykaturalny sposób. Bohaterowie w tej odsłonie byli bardziej szaleni, ponieważ byli oni dziećmi i miało to sens. A Scooby po zjedzeniu Scooby chrupek zamienia się w jakieś dziwne rzeczy, typu rakieta i inne zabawne przedmioty rzeczy. W postać Freda w tej wersji jest naiwnym dzieciakiem, który wierzy, że za każdą zbrodnią, którą śledzą, to jeden chłopak, którego Fred nie lubi. I za każdym razem, gdy jest koniec odcinka, mamy finałowe pokazanie, kto jest złoczyńcą, to Fred zawsze krzyczy, że to na pewno jest on, ten zły chłopak. Jednak nigdy nie okazuje się to prawdą. Postać Daphne jest w tym serialu dziewczyną, która nie wierzy w duchy i wydaje się być dosyć pewną siebie i bezczelną dziewczyną. Velma w tym serialu jest małą dziewczynką, która naprawdę szybko biega i nosi wielkie, ogromne, naprawdę ogromne okulary, które zajmują jej tak naprawdę całą twarz. Velma też jest mądra tak samo jak w oryginale i tak naprawdę to prawie zawsze dzięki niej udaje im się rozwiązać zagadkę. Pełni ona rolę przewodnika w serialu, bo tak naprawdę to ona zazwyczaj znajduje wskazówki, ślady i dzięki niej fabuła idzie do przodu. Ponieważ Fred obwinia zawsze tego rudego chłopaka, Daphne nie wierzy w duchy, a kudłatej Scooby po prostu jedzą jedzenie. Serial ten pokazuje, że można przedstawić postacie ze Scooby-Doo w sposób zabawny i karykaturalny. I nie musi to wyjść źle, tak jak w przypadku Wyluzuj Scooby-Doo, gdzie to jest naprawdę ciężki serial do oglądania. Nie wspominając już w ogóle o aktualnym, najnowszym chyba serialu o Scooby-Doo, czyli Velmie. Fabuła serialu dzieje się klasycznie w mieście Coolsville, któremu towarzyszy naprawdę zabawny, komediowy humor typu slapstick. W każdym odcinku towarzyszyły te same postacie, takie jak Ryży Śledziuch, czyli ten wróg Freda, albo Loka i Daphne. I cała fabuła jest właśnie zamknięta w tym jednym mieście. A to sprawia, że jest to produkcja naprawdę przyjemna do oglądania dla młodszego widza. Serial ten miał premierę w 1988 roku i był on tak naprawdę ostatnim serialem o Scooby-Doo, aż do pojawienia się serialu Co nowego u Scoobiego. Co do potworów w tym serialu, są one całkiem zabawne, ponieważ są to takie potwory jak na przykład serowy potwór, Bysiek Kapturnik lub Kindzior Quack. Niestety serial miał tylko 3 sezony, które składały się tak naprawdę z małej ilości odcinków, z czego tak naprawdę niektóre odcinki były tylko pododcinkami i trwały one mniej niż klasyczny odcinek. Niemniej jednak serial jest wart polecenia i jeśli chcesz po prostu dobrze się bawić i obejrzeć coś komediowego, a nie typu akcji. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i ja się z wami żegnam, więc bum zjazd.